praktisch uns anhören, unsere Worte. Das heißt, ich brauche das jetzt ja noch nicht. Nee. Kann Herr Wilhelm einmal zeigen, wie das geht? Ja, genau. Cześć, witam Was moi drodzy. Jak wszyscy wiecie, no wiele się dzieje. Ja po prostu nie nadążam, znaczy czasu też nie mam, brakuje mi doby. Dzisiaj troszkę inną formę przyjmę tego dzisiejszego filmiku. Być może się Wam spodoba, być może się przyjmie. A jak to będzie wyglądało, zobaczycie w trakcie. Dobra, lecimy, bo dzisiaj wszystko w telegraficznym skrócie. Kilka tematów w skrócie, konkretnie, bez zbędnego paplania. Jak wiecie, Jarosław, zawsze dziewica Zbawiciel, ogłosił listę swoich jedynek, można powiedzieć, do wyborów parlamentarnych. Co do samego Jarosława, tutaj powiem Wam, no, na chwileczkę się zatrzymam. Przepraszam, a tutaj się troszeczkę zlepiły te strony. O. Lista numer 10. Pan marszałek Antoni Macierewicz. Oczywiście obecny poseł, marszałek senior Sejmu 9. kadencji. Jak wiecie, zanim Kaczyński ogłosił tą listę jedynek, sam zawczasu w popłochu zwiał, no można powiedzieć, niczym taki skończony tchórz, chociaż to jest normalne, że jest tchórzem, przed Tuskiem do Kielc i w Kielcach będzie startował jako jedynka. Od zawsze, od kiedy jest w polityce, zawsze startował z Warszawy, zawsze. Pojawił się Tusk, Kaczyński zwiał do Kielc. On, bo jak twierdzi, bo tam tego wymaga dobro partii. No, ciekawe jest to, że dobro partii nie wymagało przez te wszystkie lata, które był w polityce. Jak Tusk wrócił do polityki, nagle wymaga tego dobro partii. Powiem Wam tak, Kaczyński po prostu boi się Tuska i tutaj co niektórzy mogą się śmiać. Ale fakt jest taki, że Kaczyński odbył dwie debaty z Tuskiem, te wyborcze, i te dwie debaty przegrał sromotnie i tego żadna propaganda po prostu nic tego nie zmieni. Zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, jeśli w roku 2019 Maria Kidawa-Błońska zdobyła podczas wyborów w stolicy ponad 416 000 głosów, a Kaczyński niespełna 249, to wyobraźcie sobie, jaki łomot dostałby podczas tych wyborów z Tuskiem w Warszawie. Skoro z Kidawą-Błońską no, była między nimi kolosalna różnica, a Kaczyński niby polityk wszechczasów, no Kidawa-Błońska niby jest nikim według pisowców, a Kidawa-Błońska miała 416 000, Kaczyński 249. I jeszcze raz przypomnę, że dwie debaty, które Kaczyński odbył z Tuskiem, to dostał tam przysłowiowy taki wpierdol, że mu się orężadą z komunii odbijało. I bynajmniej ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że po prostu ucieka z Warszawy, bo się po prostu przestraszył Tuska i taka jest prawda. A wyborcom PiS
no cóż, pozostaje tylko pogratulować, że mają takiego lidera po prostu bez jaj, bo Kaczyński nie ma odwagi, to jest facet bez jaj, zresztą tchórzem jest, był i będzie. Najlepszym dowodem jest to, ile go policji chroniło przed kobietami, ile go ludzi ochrania na co dzień. On po prostu sam boi się własnego cienia. Teraz wam przypomnę króciutki fragment jednej z debat z Tuskiem. Nazwę teraz rzecz po imieniu. Czy ma pan odwagę patrzeć ludziom w twarz, Polakom, i przyznać się do tej zupełnie upiornej liczby? 300 milionów złotych. 300 milionów złotych wydamy w przyszłym roku decyzją PiS-u na 2 kancelarie, prezydenta i premiera, 2 braci. 300 milionów złotych. Ja się zwracam do Państwa. My prowadzimy politykę taniego państwa. My prowadzimy politykę, która spowoduje, że w przyszłym roku będziemy płacili o 31 miliardów złotych mniej podatków. Czyli tak, pisowcy, sztabowcy PiS-u zrobili ze Świętokrzyskiego, z Kielc, schronisko dla tchórzy. I teraz tak, lećmy dalej. Pamiętacie na początku, jak pisowskie wiadomości, pisowskie trolle, pisowskie media śmiały się z Giertycha, że Tusk go wyciulał i nie wystawił go na swoje listy, a Giertych tak się udzielał, a Tusk go zrobił w konia. Jak się okazało, Tusk nie zrobił Giertycha w konia, tylko zrobił całe PiS i Kaczyńskiego. Podejrzewam, że Tusk być może przewidywał to, że Kaczyński zwieje z Warszawy i Giertycha zostawił na koniec. I zrobił co? Wystawił Giertycha właśnie w Kielcach, tam gdzie zwiał Kaczyński. Teraz Kaczyński, nie wiem, czy będzie dalej uciekał, czy się będzie chował. No, Giertych jest na niego cięty. Oczywiście tutaj pisowcy próbują za wszelką cenę ośmieszyć Giertycha i tak dalej. Ale no, trzeba powiedzieć krótko, no, Tusk rozegrał Kaczyńskiego jak po prostu no, dzieciaka, szczeniaka. I kończąc temat tych jedynek w wyborach, chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jedną kwestię, jednego osobnika, największą chyba szmatę polityki, jaką znam. Mogłem być wicepremierem, na początku wejść w relacje z Prawem i Sprawiedliwością, wejść w koalicję. Odmówiłem. Mogłem być w tej chwili bez problemu, taki Kośniak-Kamysz mógłby być bez problemu posłem z Platformy, ja mógłbym być posłem z PiS-u. Przyjęliby mnie z otwartymi rękami, ale ja bezwarunkowo tam kurwa nie pójdę. Nie ma takiej opcji, nie istnieje taka opcja, żebym sprzedał ideały, choćbyście mnie chcieli w gównie utopić. Choćby nie wiadomo, co się działo z Prawem i Sprawiedliwością, nie wejdę w żadne absolutnie układy powyborcze. W żadne. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przysięgam, że nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Nie ma takiej opcji. Ja chcę żyć dla Polski, ale jeśli trzeba będzie, oddam za nią życie. Lista numer 21, Opole, pan poseł Paweł Kukiz. Powiem wam tak, tutaj komentować chyba nie ma co, no. Kto się raz zeszmaci, szmatą pozostanie. To, co mówił wcześniej Kukiz, on tam o swoich Jowach, Srowach i tak dalej nawija, że on to robi dla partii. To jest po prostu, Morawiecki go kupił za te parę milionów. Dla mnie Kukiz po prostu się zeszmacił i tyle w tym temacie. Tutaj chyba nie ma co zbytnio komentować.
Myślę, że najlepszym komentarzem odnośnie Kukiza będzie fragment z filmu, nie pamiętam jakiego, ale zaraz go wam wrzucę, ale powiem wam, że no idealnie, ale po prostu idealnie właśnie pasuje do Kukiza, bo tutaj chyba więcej no, nie ma co specjalnie dodawać. I myślę, że na tym chyba zakończę temat właśnie jedynek w wyborach parlamentarnych. Posłuchajcie, znaczy obejrzyjcie ten fragment tego filmu, który no jak ulał pasuje do Kukiza. Lojalność, kurwo. Charakterność, kurwo. Przyjaciele, kurwo. Kolejna sprawa. Tutaj chcą robić referendum w sprawie wyprzedaży polskiego majątku i tak dalej. A słyszeliście, że chcą, czy planują, czy wyprzedają tereny lotniska Okęcie. No powiem wam, no obłuda, fałsz, skurwysyństwo pełną gębą. No zresztą, nie wiem, może po prostu dać sobie spokój z tą sprzedażą Okęcia przez PiS. No, w końcu to nie jest żadna afera. Takie Okęcie to można przecież sobie kupić w każdym sklepie z lotniskami. No nie ma o czym mówić. No, pisowcy to oczywiście bagatelizują. Bo, no, pamiętajcie, że za PO to wpierdalali ośmiorniczki, przeklinali usowy, no to były afery, a to, że oni teraz wyprzedają polski majątek, a mówią, znaczy bawią się w referendum, ogłupiają ludzi referendami, zaślepiają ich tymi referendami. Zwróćcie uwagę, że oni robią jedno, znaczy mówią jedno, a robią całkiem co innego. No to jest po prostu, powiem wam, nie wiem jak to nazwać. No najprostsze polskie słowo to jest po prostu zwykłe skurwysyństwo. Po raz kolejny PiS planuje sprzedać coś zagranicznym inwestorom, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo za ile, nie wiadomo komu i nie wiadomo kto na tym zarobi? Niewiarygodne jest to, że likwiduje się działające, prężne, usytuowane blisko centrum stolicy lotnisko, co nie jest takie częste w stolicach europejskich, bo te lotniska są bardzo często oddalone o kilkadziesiąt kilometrów. A tutaj naprawdę, biorąc taksówkę, jest się w ciągu 20 minut w centrum Warszawy, co jest dużą zaletą tego lotniska, tylko po to, żeby ten cały ruch przekierować na ideologiczną zabaweczkę, za którą zapłacili miliardy złotych pod Baranowem. I żeby już skończyć całkowicie z ironią, to powiem coś pani na bardzo poważnie. Wczoraj oglądałem informację o tym, że kobiety umierają na raka piersi, dlatego że nie mogą dostać finansowania. Tak. Jak sobie pomyślę, że ci bandyci budują za miliardy złotych tego typu inwestycje, które są po nic, po to, żeby oni zarobili pieniądze, a dziesiątki, setki tysięcy Polaków i Polek umiera dlatego, że nie ma odpowiedniej służby zdrowia i nie ma refundacji leków, to naprawdę przestaje mieć ochoty na ironię, na zabawy i rozumiem, że tu ktoś po prostu jest odpowiedzialny za śmierć dziesiątek, setek tysięcy obywateli Rzeczpospolitej. Ministerstwo Zdrowia bodajże w marcu, o ile się nie mylę, obiecywało rychłą refundację tego leku. To się miało wydarzyć dosłownie w ciągu 2-3 tygodni. Refundacji nie ma do tej pory. A propos refundacji i tak dalej. Nie wiem, czy słyszeliście, pisowcy wykreślili osoby, dzieci z zespołem Downa z listy chorób genetycznych. Wyobrażacie to sobie? Dla nich to nie jest już choroba, dla nich nie ma. W ogóle wykreślili ze chyba ponad blisko 200 chorób jakichś tam genetycznych i tak dalej, wykreślili ponad 60. W tym dzieci, osoby z zespołem Downa. Jak widać, no
sobie podwyżki, kasę sypią, leją szerokim strumieniem, a oszczędzają czy też no po prostu można powiedzieć doją ludzi nawet chorych. Nie wahają się przed zabraniem dodatków czy innych jakichś tam form właśnie w ten sposób, że wykreślają z listy chorób na przykład, żeby jak najmniej płacić właśnie ludziom chorym, a żeby mieć jak najwięcej dla siebie. To już nie jest skurwysyństwo, to jest jak dla mnie po prostu zbydlęcenie. Ale czy któryś tam z pisowców o tym chociaż się zająknął, wspomniał? Gdzie tam? Dajcie spokój, na okrągło jest tylko na okrągło Tusk, 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 Tusk i jeszcze raz Tusk. Ta pisowska kampania wyborcza polega na tym, żeby zohydzić Tuska. Zobaczcie, jak oni się go muszą bać, żeby tyle poświęcać mu czasu, no praktycznie na okrągło. Wszystko, co najgorsze, no wszystko wyciągają, czy był bezpośrednio, czy pośrednio powiązany z tym Tusk, czy nie był w ogóle, nieważne. Do wszystkiego przyklejają Tuska, dosłownie do wszystkiego. Ale to dobrze, to znaczy, że się boją, że czują jego oddech na plecach i tak powinno być. Nie wiem, jaki był dobór osób zaznaczonych na zielono, ale jeżeli mielibyśmy kierować się starą, sprawdzoną zasadą wygrawerowaną na sztyletach Waffen SS, meine Ehre heißt Treue, moim honorem jest wierność, to poddałbym pogłębionej analizie i namysłowi numery 1, 31, 33. Mam identyczne uwagi jak Michał. Za dnia patriotyczne frazesy, a po godzinach nazistowskie hasła. Czym tak naprawdę kieruje się PiS? Kolejna sprawa. Jak pewnie widzieliście, pisowcy strasznie lansują się z rolnikami ostatnio na dożynkach. No, pokazują, dziękują rolnikom za ich ciężką pracę, za ich plony, a tak naprawdę pogardzają rolnikami. Przypomnę słowa Kaczyńskiego, słowo w słowo, zacytuję. Chłopi są pazerni, daj im się parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To jest wypowiedź Kaczyńskiego, właśnie dokładny cytat. Także oni rolników generalnie mają głęboko w dupie, a tylko liczą na głosy rolników i dlatego się lansują przy dożynkach czy przed wyborami, a później najzwyczajniej w świecie ich doją, wykańczają. A czemu tak mówię? Zobaczcie ten króciutki materiał, no to jest chyba najlepszy dowód na to, jak PiS traktuje rolników. Popatrzcie, co te z nami robią. W zeszłym roku to zboże kosztowało 1200 zł, zboże paszowe. W tej chwili dostałem wczoraj SMS-a. A spółka ZOO kupi przężyto paszowe luz, minimum 25 ton, ze zbioru 23, z odbiorem z gospodarstwa. Cena do potwierdzenia 600 zł. Ludzie, w tamtym roku 1200, teraz 600? Jak mamy żyć? Dobra, lećmy z kolejnym tematem. Kaczyński, no jak wiecie, znawca, fachowiec od wszystkiego. Nie wiem, czy słyszeliście, ale 8 miliardów więcej niż zakładano będzie kosztować podatników 14. emerytura. Jest to wynik pomyłki Kaczyńskiego, który ogłaszając program powiedział netto zamiast brutto. W Prawie i Sprawiedliwości ustalono, że przyznanie się do pomyłki mogłoby zostać przez Polaków źle odebrane, dlatego postanowiono zwiększyć budżet 14. emerytury z 12 do 20,7 miliarda złotych. Tyle kosztuje, nie wiem czy mała, ale no tyle kosztuje
wypowiedź faceta z demencją, który nie odróżnia netto od brutto. Od stycznia też wchodzi, jak wiecie, 800+. I powiem wam, że dziwnym trafem, no czysty zbieg okoliczności, ale wzrasta też ZUS dla przedsiębiorców od stycznia o 200 zł. No, musicie przyznać, że to jest prawdziwy zbieg okoliczności. No, ekonomiści pełną gębą, dobre wujki, no, wspaniałe ciocie i tak dalej. No, kolejna sprawa. Puszczę wam krótki materiał tutaj posła, ale którego nie darzę, że tak powiem, zbyt wielką sympatią, ale tutaj przyznaję mu całkowitą rację, bo sam prowadzę działalność od ponad 16 lat i wiem, jak koszta prowadzenia działalności w Polsce wzrosły. Jak to wszystko poszło do góry i jak to ciężko jest utrzymać. Oczywiście każdy pracujący musi pracować na tych darmozjadów czy na pisowskie rozdawiennictwo, ale to, że PiS praktycznie jest bankrutem i powiem wam tak, no ja nie kraczę, ale jeśli damy im jeszcze 4 lata, to nie tylko pierdolą nie wiem, lotnisko Chopina Chińczykom, ale opierdolą też Wawel razem z Wisłą. Bo tak naprawdę, moi drodzy, jeśli oni sprzedali teren lotniska, wierzcie w to, że te złoto przywiezione z Anglii, bo nim jakoś dziwnie się cicho zrobiło. Bo ja osobiście nie wierzę, że ono leży nadal bezpiecznie w bankowym skarbcu. Bo nie wiem, co z tym złotem jest i chyba dopiero, gdy oni odejdą od władzy, być może się tego dowiemy. A teraz posłuchajcie tego Jambor chyba, czy Jambor, nie wiem jak on, przepraszam, nazwiska nie chcę mylić, ale tutaj mu no, w 100% przyznaję rację. Posłuchajcie go. Jesteśmy też na samym dnie, jeżeli chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczych. I tu kolejna ciekawa dana, do czego doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Już nie można tego przykrywać tym, że pandemia, bo już te czasy minęły. Mamy 110 000 firm, które w pierwszej połowie 2023 roku się zamknęły. To jest rekord wszechczasów. Tak? Idziemy po rekord roczny wszechczasów. A już mamy rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o upadki firm. Firm to znaczy jednoosobowych działalności głównie, tak? No bo to o tym mówimy. Nie mówimy o wielkich spółkach, wielkich korporacjach, tylko mówimy o małych jednoosobowych działalnościach, takich jak ja prowadziłem przez całe moje zawodowe życie praktycznie. Ludzi, którzy po prostu stwierdzili, że już się nie da. Że po tym, co zrobił PiS, po tej podwyżce ZUS-u, po tym dorzuceniu tej składki zdrowotnej 9%, po prostu już się nie da, ponieważ próg wejścia w prowadzenie działalności gospodarczej jest tak wysoki, że to się zwyczajnie nie opłaca. Dzisiaj sytuacja jest taka, że człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą, musi zapłacić około 2000 zł za to, że ma czelność w ogóle prowadzić firmę. A teraz z cyklu Jak oni kłamią. Jak wiecie, w pisowskiej telewizji jest taki program, ale no, oni o sobie tego nie mówią. Ja tutaj dam króciutko, bardzo króciutkie przykłady, bo szkoda na nich czasu. Każdy, znaczy pisowiec, że Tusk to Niemiec, gra do niemieckiej bramki, bla, bla, bla. No to znalazłem tutaj takie małe porównanie właśnie, kto tu jest bardziej niemiecki. Na przykład porównanie Tuska i Morawieckiego. I teraz tak,
Tusk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Morawiecki, absolwent Uniwersytetu w Hamburgu. Tusk, kształtowanie legendy Józefa Piłsudskiego, temat pracy magisterskiej. Morawiecki, staż w niemieckim Banku Federalnym, projekty badawcze Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Wspólna książka z niemieckim profesorem Frankiem Erstem, prawo europejskie. Kiedy Morawiecki odbywał staż w Centralnym Banku Niemiec, Tusk był przewodniczącym polskiej partii politycznej. Kiedy Morawiecki pracował na niemieckim Uniwersytecie we Frankfurcie, Tusk był w polskim Senacie. To jest tak naprawdę bardzo, ale to bardzo pokrótce porównanie, bo mógłbym tych porównań dawać dużo więcej. Już nie wspomnę o tym, co mówią, co mówili x lat temu, a co mówią teraz. Oczywiście o tym zapominają. Ja tutaj dam dwie bardzo króciutkie wypowiedzi Kaczyńskiego i pana od Łukaszenki, bardzo ciepłego człowieka. Zresztą takich przykładów mógłbym też mnożyć, no ale tutaj po prostu chcę zaoszczędzić czasu, bo to jest temat generalnie rzeka, ale tak pokrótce dla odświeżenia pamięci tym, szczególnie tym, co mają bardzo słabą pamięć do tego, co pisowcy kiedyś mówili i robili. Posłuchajcie. Absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi. To widać i widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym. Nie było z pana strony sugestii, panie prezydencie, ale może więźniowie polityczni to nie jest dobry standard. Może prześladowanie opozycji to nie jest dobry standard. Nie ma. Nie ma w tej chwili więźniów politycznych. Byli i nie ma, wie pan, to nie ma tematu. Ja nie powiedziałem, że to jest ciepły polityk, tylko że nasza rozmowa była sympatyczna i miła, bo taka po prostu była. Natomiast dotykała wielu problemów ważnych, istotnych dla Polski. Czyli na przykład na 200 zł to jest 100, to są podatki, akcyza między innymi. I tą akcyzę można po prostu obniżyć. Jeżeli się obniży, to spadnie także cena benzyny. To źle żeśmy się zrozumieli. Ja przez cały czas mówiłem, że nie powinno się ograniczać dochodów państwa, a akcyza to jest jeden z poważnych elementów dochodu państwa, szczególnie właśnie akcyza z benzyny. Teraz kolejna sprawa, no też głośna, dużo się o tym mówi, o bezrobociu, że za Tuska było takie wysokie bezrobocie. No, chcieli uderzyć w Tuska, tak naprawdę uderzyli w Kaczyńskiego, no ale to jest dla tych myślących i pamiętających, tak naprawdę pamiętających. W spocie PiS-u o Tusku padła wypowiedź: pamiętam, straciłem pracę, bo bezrobocie było 15%. Takiego bezrobocia za Tuska nie było. Za Kaczyńskiego w ostatnim miesiącu jego rządów owszem. Tusk po przejęciu władzy w 2007 roku ograniczył bezrobocie z 15,1 do 9,6, pomimo największego światowego kryzysu, jaki był. Także potem te bezrobocie letko wzrosło. Ale pamiętajmy, że był wielki kryzys finansowy i wiele zakładów zamykało, ograniczało lub zwalniało część ludzi. Największa stopa procentowa nie była za Tuska, a była za właśnie Kaczyńskiego, za poprzednich jego rządów, ale o tym oczywiście cicho sza. Jeszcze raz tutaj przypomnę, za Tuska był największy kryzys światowy, zbankrutowała Islandia, Grecja, o bankructwo otarły się Węgry, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Portugalia i wiele innych krajów. Polska była tak zwaną zieloną wyspą, z której się tutaj co niektórzy śmieją, ale
można powiedzieć, że dzięki Tuskowi przeszliśmy suchą stopą przez ten kryzys światowy. A to, że nieznacznie wzrosło bezrobocie, to jest naprawdę mała cena w porównaniu z tym, co mogło nas spotkać. Ale o tym oczywiście pisowcy nie mówią. Kolejną, nie wiem, taką paliwem do napędzania na Tuska jest właśnie, że wśród wyborców PO, czy same PO, to jest agresja, brutalność i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na tym zdjęciu widzicie panią, która uderza drugą panią w twarz. Ta pani uderzająca jest akurat stadniny Kaczyńskiego. To jest pani od PiS-u. I uderza panią, która krzyczy konstytucja. Pani się to nie spodobało i zresztą to pewnie kiedyś słyszeliście, widzieliście. I ta pani podeszła, uderzyła w twarz i myślicie, że milicja zareagowała? No skądże znowu, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że pisowcy, że niby wśród wyborców PO jest tyle agresji, a tak naprawdę najbardziej agresywny jest właśnie PiS. Chociaż wiecie, oni się polewają sosem męczeństwa, patriotyzmu, no wycierają se gębę wszystkimi wartościami, no i straszą, tak jak tutaj widzicie, prezes przemawiał oczywiście w kościele, że zło atakuje nasz kraj, naród i ojczyznę. I zapamiętajcie to zdjęcie, za chwilkę wam wrzucę następne. Tego jegomościa poznajecie, prawda? Przeczytajcie cytat, który wypowiedział właśnie w Monachium 1932 roku. Czy nie jest zaskakująco uderzające podobieństwo? Ciekawe, skąd oni tak naprawdę biorą wzorce. Ale agresja, powiem wam, pisowcom generalnie puszczają nerwy. Puszczają nerwy, bo zostało niespełna 2 miesiące do wyborów, a wiedzą, że są w czarnej dupie. Mało tego, nawet funkcjonariusze tej pisowskiej szczekaczki zwanej TVP też nie wytrzymują ciśnienia. Zobaczcie. Ja jestem Polakiem, a ty jesteś skurwysynem Sowietem albo Niemcem jebanym. Tak, tak. Idź z balkonie tam pod stołem. Okej, moi drodzy, będę powoli kończył, bo materiału mi się dużo nazbierało, bo wieczorami tam zbierałem materiał, ale to może już na inne dni, na inne części. Naprawdę bardzo mnie ciekawi, czy taka forma przekazu z mojej strony wam odpowiada, czy pasuje. Właśnie kilka tematów w jednym materiale, taki flash, czy powiedzmy jeden, tak, do tej pory było jeden temat, jeden materiał. Piszcie proszę w komentarzach, jak wolicie. Ja się oczywiście dostosuję, chociaż takie flesze od czasu, jeśli wam nie będzie pasowało oczywiście ta forma, to takie flesze od czasu do czasu będę wrzucał, bo tak wam mówiłem, no wiecie, zresztą mam dość dużo zleceń teraz i no, nie wyrabiam się z czasem, dlatego tak mało tych materiałów wrzucam, mimo że tyle się dzieje. Także ja wam już bardzo dziękuję. Oczywiście piszcie w komentarzach i proszę dajcie znać, czy taka forma wam odpowiada. Ja wam już dziękuję. Prawdopodobnie spotkamy się dopiero po niedzieli, a w niedzielę zapraszam na drugą część vloga na drugim kanale z tej modernizacji tego domu, którego robię. W zeszłym tygodniu była pierwsza część, teraz w niedzielę będzie druga część. Także was serdecznie zapraszam i wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć!
jeśli poprzecie Platformę Obywatelską, pomożecie sobie, pomożecie Polsce. Dziękuję bardzo.